Dzień dobry kochani, dzisiaj pokażę Wam swoją pracownię, swój warsztat pracy kompozytora, miejsce, gdzie powstają wszystkie nowe utwory. Zapraszam. Jeśli podoba Wam się mój kanał, nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, będziecie wtedy na bieżąco, nie przegapicie żadnego spotkania ze mną. I jeszcze jedno. To wideo nie jest sponsorowane przez żadną z firm, w związku z tym mogę wyrażać swoje niczym nieskrępowane odczucia i opinie. Zaczynamy! Ci, którzy oglądają moje transmisje live from home, doskonale znają ten widok, bo właśnie stąd nadaję dla Was mniej więcej co 2 tygodnie. Jesteśmy na strychu. Tak, moja pracownia jest na strychu. Zrobiłem sobie pracownię na strychu, bo na strychu mieszka Zdzichu. Żartuję. Na strychu mam spokój. Na strychu mam piękny widok. Wejście na mój strych jest wytłumione, w związku z tym mogę spokojnie puszczać muzykę, grać głośno, obojętnie o jakiej porze dnia i nocy, nikomu to nie przeszkadza. Jest tu bardzo fajna atmosfera do tworzenia, ja się tutaj dobrze czuję. Ten instrument tutaj to moja klawiatura sterująca. Używam jej do wprowadzania dźwięków do komputera, czyli po prostu do grania. To jest akurat Korg Kronos X. Może być to jakakolwiek klawiatura, dlatego że tak naprawdę nie używam jej brzmień. Brzmienia idą prosto z komputera, czyli z instrumentów tak zwanych wirtualnych. Natomiast ten instrument jest bardzo dobry, ma dobrze wyważone klawisze, dobrze się na nim gra. Lubię go po prostu. To małe urządzenie tutaj na klawiaturze to jest mój sterownik Elgato Stream Deck. Używam go do uruchamiania różnych na przykład obrazów z kamer podczas transmisji, uruchamiania programów. Mogę włączyć lampy. Bo te dwie lampki, które tutaj się zaświeciły, to są lampki, które rozświetlają me oblicze podczas transmisji. Elgato Light Key Air, a to jest Elgato Stream Deck i właśnie dzięki temu urządzeniu mogę o wiele szybciej sterować tym, co się dzieje podczas transmisji. Co więcej, ten sterownik pozwala mi również na uruchamianie skrótu w moich ulubionych programach muzycznych, czyli nie muszę szukać jakiegoś skrótu na klawiaturze, tylko na przykład mogę sobie przyporządkować pod dany klawisz, na przykład wytnij nuty, skopiuj je, usuń jakiś głos i tak dalej, i tak dalej. Ten gustowny tutaj okrągły walec świecący to mój komputer. Używam Maca Pro z 2013 albo 2014 roku. Jest dość stary, ale jary. Jak była jego premiera, to był bardzo mocnym komputerem, wtedy sobie go kupiłem. Cały czas go używam, bardzo dobrze pracuje. Oczywiście bardzo chciałbym mieć najnowszego Maca Pro, ale jego cena na razie jest zaporowa, zwłaszcza podczas pandemii, w związku z tym czekam i cały czas używam tego mojego starego, dobrego, wysłużonego Maca Pro, dopóki się zupełnie nie zedrze. Ta skrzyneczka tutaj to interfejs muzyczny, interfejs karta dźwiękowa Apogee Symphony. Jest to bardzo rozbudowana karta dźwiękowa, która ma dużo wejść i dużo wyjść. Poza tym, że dobrze brzmi, kupiłem ją dlatego, że kiedy graliśmy koncerty Opisanie Świata, potrzebowałem z komputera, z wielośladu wypuszczać oddzielnie różne traki, do których później dogrywali instrumentaliści na scenie. Powiem Wam, że karta dźwiękowa, dobra karta dźwiękowa tak naprawdę się nie starzeje. Ona była kupiona w 2010 roku i przez 10 lat świetnie mi służy, w ogóle nie ma potrzeby jej wymieniać. Te dwa głośniki za mną to super monitory, bo dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, monitory w studiu to są głośniki. Te dwa głośniki to głośniki firmy Focal, świetnie się na nich pracuje, natomiast nie polecam ich nikomu do słuchania muzyki dla przyjemności, ponieważ z tego żadnej przyjemności nie ma. Te głośniki spełniają jedną i tylko jedną rolę.
pozwalają usłyszeć mi, jak naprawdę coś brzmi, bez żadnych upiększeń, bez żadnych udziwnień. Po prostu mogę dzięki temu sprawić, żeby mój utwór, moje nagranie brzmiało dobrze na każdym sprzęcie. One mają dosyć dużą moc i naprawdę dają czadu. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, moja pracownia jest wytłumiona, w związku z tym nikomu to nie przeszkadza. Zobaczcie, jaką mam ładną, kolorową klawiaturę do komputera. To jest klawiatura, która ma różne kolorki i różne oznaczenia i służy do tego, żeby na tej klawiaturze łatwo było widać wszystkie skróty, jakie się używa podczas używania programów. To jest akurat klawiatura do programu Pro Tools, ale pokażę Wam coś. Mam jeszcze takie coś. I to są takie nakładki, które mogę nałożyć na klawiaturę i proszę, voilà! Mam skróty do programu Logic teraz. Zdejmuję klawiaturkę, znaczy tę silikonową nakładkę i znowu mam klawiaturę do Pro Toolsów. Ale powiem Wam taką ciekawostkę, że jeśli pracujesz na jakimś programie profesjonalnie i długo, to w ogóle tego nie potrzebujesz, ponieważ wszystkie skróty znasz potem już na pamięć. Naciskasz to bardzo szybko i tak naprawdę, jeśli mogę być szczery, to jest to kompletnie niepotrzebne. Kiedyś ją kupiłem, dlatego że... No, ale wygląda fajnie, nie? Bardzo ładnie. O, a tutaj te dwa takie dynksy, co wystają, jeden i drugi. O, to są tak zwane klucze sprzętowe do programów. Programy profesjonalne muzyczne i brzmienia są zabezpieczone specjalnymi systemami, żeby nikt ich nie kopiował, nikt ich nie piratował i ten klucz musi być, to jest mój osobisty, prywatny klucz, który jest włożony cały czas, bo mówi komputerowi, że jestem legalnym użytkownikiem danego programu. To jest o tyle fajne, że taki klucz mogę wziąć ze sobą i pójść na przykład do studia i tam zainstalować sobie jakiś program, włączyć ten klucz i mogę używać tego programu gdziekolwiek jestem. Używam starego monitora Apple'a Cinema Display. Bardzo dobrze mi służy. Powiem Wam, że te nowe monitory, które teraz powstają, jakoś nie mogę się do nich przekonać, ponieważ coś się dzieje takiego, że powodują u mnie migrenę. Nie wiem, to jest kwestia rozdzielczości może, te rozdzielczości Ultra HD czy 4K, coś takiego robią z moimi oczami, że mi po prostu boli głowa. Dlatego wolę mieć albo HD, czyli 1920 na 1080, albo 5K. Nowy monitor, który mam na dole w swoim biurze, też bardzo dobrze daje radę. Te pomiędzy nie. Tutaj jest moja kamerka internetowa, jedna z kamerek, której używam podczas transmisji. Oczywiście jest ona cały czas zasłonięta, kiedy jej nie używam. Pamiętajcie o tym, bo nigdy nie wiadomo, kto Was może podglądać. To wydaje się dziwne, ale są takie możliwości i trzeba na to bardzo uważać. Mimo że nie jestem wokalistą, nie śpiewam na co dzień, to czasami może być taka sytuacja, że muszę nagrać jakieś demo. Na przykład, żeby solista wiedział jak śpiewać, żeby zainspirować autora tekstu i dlatego w mojej pracowni nie może zabraknąć dobrego mikrofonu. Tutaj to, co widzicie, to takie srebrne, okrągłe, to jest takie fajne urządzenie, które wytłumia, robi taką mini wokalną budkę. Zobaczcie, voila! Tu się kryje mikrofon, wow! I ta wokalna budka powoduje to, że dodatkowo ten sygnał jest wytłumiony i otrzymujemy lepszą jakość. Tu mamy siteczko i to nie jest siteczko do przesiewania makaronu, tylko to jest siteczko, żeby nie pluć na mikrofon, żeby nie było tych wszystkich by. Nie wiem, jak znajdziecie jakiś mikrofon w domu, możecie zobaczyć, spróbować powiedzieć takie słowa z py i by, jak to będzie strzelało. W związku z tym to sitko służy, żeby ochraniać nasz dźwięk przed tymi wybuchowymi zgłoskami. Ja je troszeczkę teraz odsunę i to jest nasz mikrofonik, akurat używam sprzętu Manley. I zaraz Wam pokażę dalszą drogę tego dźwięku od mikrofonu. Dźwięk, który wydam z siebie podczas śpiewania, przechodzi przez wysokiej jakości kabel do tego urządzenia tutaj. To jest Manley Voxbox, to jest taki przedwzmacniacz mikrofonowy, na którym mogę ustawić dokładne parametry brzmienia mojego
głosu. Tutaj jeszcze sprzątnąłem, jest taka fajna pokryweczka na ten mikrofon. Fajna, skórzana, ładna. Nakłada się ją na mikrofon, żeby się nie kurzył. Mam tutaj też fajny statyw na słuchawki i moje słuchawki, które występują w każdej transmisji live from home. Tu sobie wiszą elegancko i są zawsze pod ręką. A, i jeszcze to urządzenie tutaj. To jest konwerter, który pozwala na podłączenie normalnej kamery wysokiej jakości do komputera i można dzięki temu traktować ją jako tak zwany webcam, czyli kamerę internetową. Te dwa dziwne urządzenia tutaj to są takie kontrolery. Jedno to jest Machine Studio, a drugie to jest Ableton Live Controller, które pozwalają na przykład na tworzenie różnych bitów, miksowaniu bez udziału klawiatury komputera. Możemy to zrobić na przykład wygodnie, tutaj grać sobie jakby na perkusji. Powiem Wam szczerze, że to bardzo ciekawe urządzenia, natomiast nie używam ich zbyt często. Wolę jednak tradycyjną pracę przy klawiaturze fortepianowej. Zwróćcie uwagę, że moje głośniki stoją na specjalnych podstawkach, które są lekko sprężyste, tak aby ten stojak, na którym stoją głośniki, nie powodował wibracji i nie zakłócał dźwięku. A wiecie, że druga strona mojej pracowni ma bardzo ważne zadania. Oprócz tego, że służy jako Hall of Fame, czyli są tutaj różne moje złote i srebrne i platynowe płyty, to jest tam najważniejsze urządzenie, jakie może być w tej pracowni, czyli klimatyzator. Tu jest w lato mega gorąco, jak się nagrzeje, a w zimie jest mega zimno, jak się wychłodzi. W związku z tym musi być klimatyzator, żeby dało się tutaj spokojnie pracować i żeby dało się tutaj sprzętowi wytrzymać i mnie. Pomału kończymy naszą wycieczkę po mojej pracowni. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Oczywiście jest to tak troszeczkę temat liźnięty z wierzchu, bo o każdym z tych urządzeń można by opowiadać i opowiadać, dawać różne rady, porady, tips and tricks. Jeśli będziecie kiedyś chcieli, to porobię takie filmy specjalnie dla tych, którzy się interesują produkcją muzyczną, co ja sądzę o danym sprzęcie lub o danym software'ze, jakie mam sposoby na to, żeby jak najlepiej go używać. Być może powstanie taka seria filmów bardziej technicznych dla twórców i dla hobbystów muzycznych. Na razie to wszystko. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami, będziecie wiedzieć, kiedy robię transmisję na żywo, bo robię je regularnie co 2 tygodnie, jeśli tylko pozwala na to czas i zdrowie. Pozdrawiam Was serdecznie i cóż, życzę miłego dnia albo miłego wieczoru, w zależności od tego, o której godzinie to oglądacie. Wszystkiego dobrego, cześć!